Witajcie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o nowej książce, którą właśnie skończyłem pisać i jest zatytułowana Księgą Widzenia. Czym jest? To powrót do mechaniki ducha. Wyobraźcie sobie, czy wasze myśli mają wagę i znaczenie? Czy świadomość jest tylko metaforą, czy mierzalną siłą? W czasach, gdy cyfrowy świat definiuje światło przez prędkość, a myśl mierzy się w megabajtach, kiedy człowiek patrzy dalej niż kiedykolwiek w mikroskopy, teleskopy i sztuczne inteligencje, to jednak rzadziej spogląda na siebie. Zapomnieliśmy, że to samo światło, które mierzymy w laboratoriach, mieszka w nas, a myśl jest naszą najbardziej twórczą, choć niewidzialną formą. Ten zapis, Księga Widzenia, to nowy i aktualny dla roku 2025 przewodnik po wewnętrznym świecie, który demistyfikuje pojęcie duchowe i osadza je w praktycznej, fizycznej świadomości. Nie jest to próba wskrzeszenia dawnych dogmatów, lecz synteza wiedzy, która przez dekady wydawała się należeć do różnych epok. Teozoficznej sztuki jasnowidzenia, nauki o myślokształtach oraz hermetycznej mądrości tablic szmaragdowych Tota. W rzeczywistości są to trzy języki opisujące jedno doświadczenie – świadomość w działaniu. Tu jasnowidzenie to nie dar, to przejrzystość. Zapomnij o kryształowych kulach i o ezoterycznych rytuałach. W tej książce jasnowidzenie jest traktowane jako stan pełnej, przejrzystej świadomości. Jest to proces, przez który przechodzi każdy, kto decyduje się na autentyczne oczyszczenie percepcyjne. Tu odwołuję się do Charlesa Leadbeatera i Annie Besant, którzy wyjaśniają to psychologicznie. Człowiek przechodzi przez cykle oczyszczania, aż jego wewnętrzne widzenie staje się tak przejrzyste, że światło przestaje być dla niego metaforą. Staje się rzeczywistą siłą, która może poczuć, zobaczyć, a nawet zmierzyć. Ich zapisy zostały zrobione ponad stulecie temu w języku dość archaicznym, wymagającym dużego skupienia i przemyśleń. Spędziłem sporo czasu, aby przyswoić sobie przekazaną przez nich wiedzę, a tę przełożyć na język współczesny i zrozumiały dla większości ludzi. I tak odkryłem, że prawdziwe widzenie to zdolność do dekonstrukcji iluzji. To nie jest przewidywanie przyszłości, ale rozpoznanie teraźniejszości w jej najgłębszej energetycznej formie. Kiedy twoja świadomość jest przejrzysta, przyszłość staje się logicznym rozszerzeniem obecnych wibracji. Myślokształty kształtują materię z mocy umysłu. Kluczowym, rewolucyjnym elementem tej książki jest analiza myślokształtów. Jeśli myśl jest formą światła, to każda twoja intencja ma kształt, kolor i wibrację. Ta sekcja prowadzi nas przez mechanikę kreacji, czyli jak energia emocji, np. lęku, miłości, pożądania, nadaje kierunek i trwałość czystej energii myśli. Budowę wewnętrznego wszechświata, czyli jak nieświadomie budujemy nasz świat, rzucając w eter niekontrolowane myśli, które potem do nas wracają jako przeznaczenie lub tak zwany szczęśliwy zbieg okoliczności. Świadome tworzenie, czyli jak można celowo projektować myślokształty, by wspierały pożądane cele, zamiast je blokować. Nie chodzi o to, żeby powtarzać dawne rytuały, ani by wskrzeszać zapomniane zaklęcia. Chodzi o to, by zrozumieć mechanikę ducha, sposób, w jaki myśl staje się formą, a forma powraca do myśli. Współczesny czytelnik zafascynowany kwantową fizyką i mocą umysłu znajdzie tu brakujące ogniwo, łączące te teorie z historycznym ujęciem Tota, gdzie płomienie i słowa były synonimami wibracji i świadomej kreacji. Hermetyczna synteza. Książka integruje teozoficzne koncepcje z najbardziej tajemniczymi tekstami świata.
tablicami szmaragdowymi Tota. Nie jest to jednak sucha analiza historyczna, lecz przepis na transformację. Tot mówi o płomieniach i amenti, a ja tłumaczę to na język współczesnej transformacji psychologicznej, gdzie amenti to nie mityczna kraina umarłych, lecz stan pełnej pamięci. Stan, w którym człowiek pamięta swoje cykle, lekcje, wie, że jest nie tylko obserwatorem, ale i współtwórcą świata. Nowy człowiek, o którym pisał Tot, nie jest nadczłowiekiem, lecz człowiekiem w pełni pamiętającym, który nie potrzebuje mistrzów, bo sam jest swoim światłem i swoim słowem. To zderzenie wschodniej teozofii, wibracje, karma z zachodnim hermetyzmem, prawo analogii, magia, prowadzi do jedynego wniosku. Różnice są tylko językiem epoki. Hermetyk mówi o bogach, teozof o aurach, a współczesny badacz o polach świadomości. Ale treść jest jedna. Świadomość jest światłem, które widzi samo siebie. Dlaczego ta książka jest dla Ciebie? Myślę, że Księga Widzenia okaże się całkiem niezłą lekturą dla każdego, kto szuka w sposób naukowy podstawy dla duchowego rozwoju. Jeśli masz dość niejasnej mistyki i chcesz zrozumieć, jak naprawdę działa energia myśli. Jeżeli chcesz świadomie kształtować swoją rzeczywistość, otrzymasz tu praktyczne narzędzia do pracy z myślokształtami i wewnętrznym widzeniem. Pragniesz zrozumieć największą podróż ludzkości? Tę od nieuświadomienia do świadomości? Tworzyłem tę książkę jako kompas dla współczesnych, aby przypominała, że cel ludzkiej egzystencji to uczyć się widzącym. Jest to podróż ku stania się mężczyzną lub kobietą, którzy są w pełni pamiętający i tworzą swój świat siłą własnej, przejrzystej myśli. Więc wejdź na ścieżkę jasnowidzenia, odkryj mechanikę ducha, która czeka w Tobie na odblokowanie. Serdecznie zapraszam Was. Dariusz, innowidzący. Link do książki znajdziesz w opisie pod spodem.